Dzień dobry, dzisiejszy odcinek rozpoczynamy takim widokiem, czyli żniwa, żniwa w pełni, bo i czas i pora na to. Ostatnie kilka dni cieplutko, więc zboże wyschnięte elegancko i tam już przed chwilą pierwsza przyczepa odjechała, no a tych przyczep trochę tu będzie. Niby nie wyglądało, że to takie podrośnięte nie bardzo, ale sypie i to całkiem ładnie. Ogólnie to była tu przecież siana mieszanka, ale z tej mieszanki to w zasadzie niewiele zostało. No i dominuje w zasadzie jeden gatunek, jak widać. Już czas i pora, jak mówiłem, no bo w zasadzie samo się obsypuje, plewa zostaje, ziarno czyste praktycznie na dłoni. Suchutkie, nie jest super grube, no ale zawsze coś. Tutaj ziemia też przecież nie jest jakiejś super wyjątkowej klasy, 4. klasa, więc też cudów nie ma co się spodziewać. Poleciał właśnie drugi zbiornik, no i w sumie takie stosunkowo suche i to ziarno, no tragedii nie ma. No tą suszę, która była, spodziewaliśmy się, że będzie gorsze, a tu całkiem. Co ciekawe, w sumie mieszanka, jak dobrze pamiętam, była jęczmień, owies i pszenica i owsa było najmniej, a tu praktycznie sypie sam owies. No ciekawe dlaczego tak. Coś ta ziemia może nie do końca, albo to ziarno, no chociaż ziarno niby było z centrali. Także ciekawostka trochę taka. Zobaczymy w sumie, jak to będzie jeszcze z bliska, ale myślę, że skoro drugi zbiornik taki sam i teraz jak przegarnuje w zasadzie podobnie, to pewnie, no tak, gdzieś tam pszenica się pojawia, jęczmienia ciut, ale to są śladowe ilości, no przede wszystkim owies. I cóż, cały kawał wykoszony. W sumie zboża w tym roku było tu ponad 3 hektary, no i z tych 3 hektarów już nawet się pogubiłem, ile przyczep wyszło. Pierwsza, druga poleciała i chyba to nagrywałem, potem trzecią sypało koło budynków, 4. już się śpieszyliśmy, więc jechaliśmy obok kombajna i leciała i na końcu była niecała 5. Tak, czyli w sumie niecałe 5 przyczep. Na przyczepę no wchodziło mniej więcej zbiornik z kombajna, jakieś 4, może troszeczkę więcej ton. Trudno w sumie powiedzieć, bo jakoś ja to nie mam oczywiście takiej praktyki i porównania. Tak mniej więcej mówili, że plus, minus. Nikt tego nie będzie ważył oczywiście, bo nie ma to sensu. To zboże nie idzie na sprzedaż, a idzie po prostu dla zwierząt na paszę. Tak to jest, tempo, co tu dużo mówić, no bo kombajnista jeszcze przecież dzisiaj ma dodatkową robotę. Sianko, słoma w zasadzie sobie zostaje pewnie do przyszłego tygodnia, o ile nie będzie deszczy, no a potem będzie belowana. No i tak pękło, w sumie nie wiem, ze 2,5 godziny na pewno, no i piątek wieczór będzie się robił. Także ja ukurzony, bo jeszcze w sumie zwalałem też to ziarno, żeby było szybciej. Teraz trochę trzeba się ogarnąć, no i godzina, która 19:30 się robi, więc chwilę jeszcze może się pokręcić, a potem co? Pomyć się, no i pewnie poświętować delikatnie te żniwa, bo dzisiaj zostaje na noc, no i jutro sobota też będziemy działać. Ostatnio jak byłem na siedlisku, w sumie nie nagrywałem pełnego odcinka, a tylko taki króciutki, 1-minutowy short. W sumie nie będę tego opowiadał, tylko zobaczcie go teraz jeszcze raz, kto nie widział oczywiście. Dzień dobry, dzisiaj tylko short, czyli krótka relacja z siedliska. Krótka, bo przyjechałem w zasadzie dzisiaj tylko na chwilę, przejazdem, ale oczywiście nie na pusto. Oprócz kilku pudełek różnych gratów są w końcu rury odpływowe, kanalizacyjne i długa poziomica. Będą one potrzebne do tego oto odpływu. Tu ostatnim razem zacząłem już kuć się w ścianie, no i prawie się przekułem. Odkopałem też z tyłu fundament, bo te rury odpływowe będą szły niżej niż ta niebieska rura w tą stronę, ale to nie dziś. Dziś na chwilę do ogródka. Papryka bardzo ładnie poszła w stronki, cieszę się z tego. Duże pomidory też w końcu ruszyły, a drobne to już nawet się lekko czerwienią. Cukinię spokojnie można już zabrać.
ale ogórki niestety już przerosły, no i lekko pożółkły. Trzeba będzie więc pomyśleć, co z takim wiadrem wielkich ogórasów zrobić. Te grubsze pewnie pójdą na sałatkę, a drobniejsze na małosolne. Z kolei z cukinii poleci jakieś leczo. Ogólnie to lato w pełni. Susza, jeden sąsiad właśnie kosi zboże, drugi sąsiad już wykosił i nawet zbelował, więc i u mnie pora na żniwa. Żniwa mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie już po. Zatem żniwa za mną. I zostaje na jutro ciąg dalszy remontu, czyli właśnie rura odpływowa. Trzeba będzie mi tu rano pewnie wykopać sobie rowek, odkopać tą rurę, która jest gdzieś tutaj przysypana, no bo tu będzie świeża rura, ale to jutro. Dzisiaj powiedzmy jeszcze jakieś takie pół godzinki mam, więc jedną rzecz chcę zobaczyć, bo ostatnio te ogórki, które były w zasadzie żółkły i to żółkły na maksa. I okazuje się, że to nie susza, a po prostu jakaś choroba, bo nie tylko u mnie, ale i w okolicy. No i jak widać z tych ogórków niewiele już chyba będzie, niewiele zostanie jeszcze, jakieś pojedyncze gdzie może rosną, ale na pewno nie będzie już ich dużo, pewnie marnacja. No i a propos choroby, to pamiętacie albo i nie, w tamtym roku był taki moment, gdzie momentalnie zaatakowała mi też choroba pomidory. No w tej chwili te pomidory, które tu rosną, bawole serce, jeszcze w pełni zielone, te mniejsze, miniaturowe się dojrzewają i nawet na bieżąco kilka sobie już urwałem i podjadłem. No ale do czego zmierzam? Że niestety, ale póki zielone, to nie chcę ich stracić, więc zastosuję dzisiaj chemię, bo oho, widać, już jakaś żółć na listkach się pojawiła, a jeszcze te kilka, 4 czy 5 dni temu jej nie było. W tamtym roku pryskałem pomidory mlekiem, drożdżami i nawet piwem. Nie pomogło to i wyglądały one jak na tych zdjęciach, więc finalnie z tamtego roku też zostało mi trochę chemii. W tamtym roku ta chemia była zastosowana za późno i nie uratowała tych pomidorów. Skoro zostało mi z tamtego roku, no to wykorzystam, póki pomidory są zielone. Te pomidorki wsadzone od strony południowej, gdzie mają większy przewiew, już większe ilości są podojrzewane, no ale w sumie je też, te, które są bardziej już czerwone, pozrywam i psiknę profilaktycznie. Nie mają one styczności niby z tamtymi zarażonymi ogórkami, no ale kto wie, zawsze lepiej dmuchać na zimne niż stracić, jeszcze raz powtórzę, tak jak w tamtym roku, wszystko. Także pozbieram co się da. No i niestety wejdzie chemia. Nie lubię tego strasznie robić, no ale tak chyba ten świat ostatnio jest, że bez chemii bardzo trudno coś wyhodować. Ale przynajmniej samemu pryskając chemią wiemy kiedy było pryskane, no i trzymamy tej karencji, która jest na opakowaniu. I oby coś to dało. Grubo, mocno pryskam, niech leci i spróbuję zabezpieczyć te pomidorki. Bo naprawdę jeszcze żadnego z tych bawole serca w tym roku nie spróbowałem, więc powtórzę, szkoda by było bardzo to stracić. I chyba ostatnie ujęcie na dzisiaj, bo jeszcze chciałem Wam pokazać małą ciekawostkę, małą przenośną lodówkę turystyczną i do samochodu i do małego domku letniskowego. Lodówka w tej chwili ustawiona u mnie, że ma chłodzić do około 6 stopni, ale ogólnie jest to lodówko zamrażarka i można tu ustawić nawet minus 22 stopnie. Gdyby ktoś był ciekawy co to za urządzenie, to standardowo link pod filmem. A o tym pewnie sprzęcie będzie jeszcze oddzielny materiał. A na dzisiaj to u mnie delikatna kolacja, coś sobie na szybko zjeść. No i trzeba będzie też delikatnie poświętować te żniwa, bo jednak nie zapowiadało się, a całkiem ładnie tego zboża posypało. Także widzimy się już rano. Zrobiła się sobota, a dokładnie to 10:30. Dobrze mi się zawsze tu śpi, no i takie są tego efekty, że poranek w zasadzie zleciał. Ale nic, trzeba troszeczkę się z rana poruszać, dopiero potem wciągnąć jakieś śniadanie, więc ja chyba sobie zacznę od tego, co naszykowałem, czyli kosa i troszeczkę tam spróbować. Plan był taki, żeby to kosić jak będzie rosa, no ale jak widać tej rosy już nie ma, kosa sucha, no i to co skoszone też wilgoci za bardzo na sobie nie ma, więc nie idzie zbyt lekko, no ale tu mniej więcej gdzie chciałem, czyli ścieżka do ogródka,
plus tu, gdzie będę się dzisiaj kręcił, mniej więcej przekoszone. Wariaćko oczywiście kontroluje, czy dobrze robię, czy dobrze koszę. Chyba jest ok, skoro merda ogonem. Ja jeszcze sobie zrobię tu jeden pokos, żeby mieć troszeczkę szerszą ścieżkę do ogródka. No i potem trzeba będzie pewnie wciągnąć jakieś śniadanko. A po śniadaniu trzeba lecieć z pracami remontowymi. Tak jak ostatnio zapowiadałem, trzeba tutaj rozkopać, troszeczkę to pogłębić, mniej więcej pół metra, tu zrobić troszeczkę szerzej, no i odkopać też tą niebieską rurę, która gdzieś tam sobie leci. Dzisiaj teraz w zasadzie wykorzystam to, że mam jeszcze fragment cienia, bo w powietrzu jest taka duchota, a na słońcu to już w ogóle 30 stopni, jak przed chwilą patrzyłem, a nie ma jeszcze południa, więc póki cień, to łopata i lecę. Niestety kopania będzie więcej niż myślałem, gdyż ta rura, jak widać, o tu mocno zaczyna uciekać w bok, a przecież jak zrobię teraz te grube rury odpływowe, no to one będą centralnie prosto. Także rów szerszy niż myślałem trzeba kopać. Tak się wydaje, co to jest wykopać taki rowek. No i na początku, jak zdejmowałem darń, poszło szybko, ale później no zagruzowane i po prostu łopatą za dużo się nie da. Trzeba wyciągać cegły i drobne kamienie do wiadra, no i dopiero kopać, bo tu, jak widać, wbić łopaty się nie da. Rura wyszła, tutaj też pierwszy głębszy fragment jest podkopany. Na taką głębokość na razie chyba zostanę i idę teraz do piwnicy przekuć resztę tej ściany. No i w ramach, jak tu kopałem, jeszcze dwie rzeczy mi przyszły do głowy. Trochę abstrakcyjne, bo ja lubię sobie komplikować życie, ale chyba tak będzie. Tej rury nie będę wyciągał, to znaczy nie całą. Tu jest, próbowałem też chwilę podkuć po prostu cement, tak twardy, że znowu będę 2 godziny się szarpał, żeby to wykuć. Ostatecznie tą rurę utnę tutaj, no a tu sobie wypuszczę też wodę i prąd, żeby mieć z tej strony budynku. A tą rurę po prostu zlikwiduję albo puszczę jakoś obok. Ale teraz już gorąco, więc włażę do piwnicy i wykuwam tu otwór. Ostatnim razem, używając długich wierteł i tego młota, którego mam, w zasadzie dłuta, nie młota, na wiertarkę, no wykułem ile się dało, czyli dosłownie tam 15 cm. A teraz co? Gruby, ciężki łom, wielki młot, jeszcze jakieś druty, no i pomału będę próbował się przybijać. Pół wiadereczka poszło elegancko, ale teraz zaczęły się schody. I jak widać, nawet ten gruby, stary, porządny łom nie wyrabia i przy uderzeniach zaczął się po prostu wyginać. A tam nawet 1/3 jeszcze nie wypakowana. Od środka ciężko, więc jeszcze póki cień przeniosłem się z tej strony. Szlifierką obciąłem tą niebieską rurę, żeby mieć dojście. No i teraz ta młotowiertarka, udar. No i pomału dłutem próbuję to wybijać, ale idzie naprawdę piekielnie ciężko. Taki solidny ten fundament, już to chyba dziesiątki razy mówiłem, ale no to prawda. Zobaczcie, w ogóle to wygląda jak skała. Może budowlańcy, którzy oglądają, będą wiedzieli, z czego to jest zrobione, ale tak jak tu odkuwane, po prostu takie ciemne, brązowe, mówię, aż czarne, w zasadzie szare, czy to po prostu czysty beton z jakąś niewielką domieszką czegokolwiek, bo to nawet w palcach nie chce się za bardzo rozrywać i kruszyć. No po prostu jak lita skała. Nawet jak dłuto, to idzie tak, że widać tu gładką powierzchnię zostawia, więc z tym to ja się myślę, że z 2 godziny albo i dłużej będę męczył. Ja się nie dziwię, że ktoś kiedyś wypuścił tą rurę niebieską wyżej, bo ten timelapse, który przed chwilą widzieliście z kuciatego, trwał prawie 5 minut, a wykute dosłownie kilka centymetrów głębokości, może 2, maksymalnie 3, nie więcej. Oj, nawet nie chcę patrzeć, która jest godzina. Te 2 godziny przewyższone i to mocno. Narobiłem się i to strasznie, nóg nie czuję, w sumie nawet nie tyle rąk, bo wiadomo, ręce to wiertarka czy młotek też odpowiadały, ale nogi, no bo cały czas tak na kucka.
No ale finalnie rura jest i o to chodziło. Także teraz na pewno jakiś prysznic, bo cały jestem ukurzony, a ręce lekko przemyte. No i zmęczony jak nie wiem, więc musi wskoczyć jakiś obiad. A ile czasu minęło, to też pokazuje niebo. Widzieliście, rano było, znaczy jak zaczynałem, było przejrzyste, słoneczne, a teraz, także ładnych parę godzin z takim czymś pękło. Aha, i jeszcze w międzyczasie przypomniało mi się w końcu, bo ciągle zapominałem, jedna z oglądających osób, pani Katarzyna, jak dobrze pamiętam imię, poprosiła o cebulki narcyzów, które rosną tu przy starej chacie, więc w końcu o tym przypomniałem sobie, wykopuję, no i jeżeli pani ogląda, no to w ciągu kilku dni pocztą zostaną wysłane. O, jak widać, trafiłem. Jest ich tu sporo. Wariaćko mi oczywiście przeszkadza. No ale tak to jest. Jak coś ziemi się dotyka, to on zaraz przylatuje, żeby go głaskać. No tak. Posprzątałem już wszystkie narzędzia. Zaraz też sprzątnę gruz. Ale skoro z tamtej strony wyciąłem tą rurę, to wycinam ją też z tej. Gumóweczka, szlifierka znaczy pójdzie szybko, no ta rura i tak będzie stąd zlikwidowana i będą położone po prostu te mniejsze rurki odpływowe. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, na dworze jest tak duszno, tu do piwnicy były przez kilka godzin teraz drzwi otwarte, no i nawet w piwnicy zrobiło się już 23, prawie 24 stopnie. No duchota jak nie wiem, no i coś czuję, że przez tą duchotę to niedługo i coś spadnie, bo z tamtej strony słońca już nie ma, a powinno być i idą takie ciemne chmurki. No ale jak będzie, tak będzie. Idę jeszcze ogarnąć resztę w tej piwnicy. Dzisiaj odpływów już nie położę. Jeszcze dałem ciała, bo nie kupiłem sobie tych takich obejm na rury. Więc i tak będę musiał je potem przewiercić, zamontować i dopiero. Ale chcę mieć już wszystko podszykowane pod następne prace. Wyciągnąłem już w całości tą starą rurę, która była wkopana przez wcześniejszych właścicieli. Odpływ szedł po prostu tam, gdzie ta jabłoneczka, troszeczkę dalej. No bo ja jednak myślę, że zrobię ten odpływ inaczej. Nie w tą stronę, a po prostu pod tą wierzbę. Tą rurkę też zachowam, bo tędy będzie odpływała zwykła woda, na przykład woda ze zlewu. A dużą rurę kanalizacyjną też puszczę lekko pod tamtym kątem, no bo gdzieś docelowo tam z tyłu za tą wierzbą chciałbym wykopać szambo. Także już pomału przymiarkę zrobię, żeby 2 razy tego nie przerabiać, czyli tutaj zrobię gdzieś jakieś takie kolanko 45 stopni, no i żeby sobie to leciało w tamtą stronę. Ale takie kolanko jeszcze muszę dokupić. Więc na dzisiaj zasypię to, co odkopałem, żeby wyciągnąć tą starą rurę. No i zostawię mniej więcej gdzieś dotąd, tak jak mi potrzeba. No bo skoro za dużo wykopałem wcześniej, no to trzeba to zasypać i nie czekać, bo jednak to będzie pod skosem. Tak to często u mnie jest, że na początku myślę jedno, potem w trakcie robienia wychodzi drugie, a czasami i trzecie. Tak jak na przykład z obcięciem tej rury zamiast kopania. Raz, dwa i przysypane. Wariaćko skontrolował. Jest ok, także tak na tą chwilę zostanie. Tu położyłem kilka cegiełek, w razie czego, żeby tam mi nic do piwnicy nie wlazło przez te kilka dni. A teraz, skoro ma się na deszcz, to ja miałem to w sumie zrobić wieczorem. No ale zrobię to pewnie teraz, bo znowu mi troszeczkę badyli tu zarosło, więc szybko ogarnę to pomiędzy papryką i tam buraczkami. No jak zrobię to jeszcze z tamtej strony mam do ogarnięcia cały rządek i papryki, no i w sumie też troszeczkę pomidorów, bo tym pomidorkom to trzeba dać po prostu wyższe paliki, bo się powaliły. No co tu dużo mówić, dałem jakieś takie malutkie jakie miałem, ale trzeba dać ze 2 razy większe, takie jak poszły tu, a tu nawet już idzie
Na drzewo zresztą, jak widać, na jabłonkę wchodzi pomidorek, no i niech sobie wchodzi. Może nawet i tu przywiązę do tego drugiego drzewka, niech sobie rośnie. Bawole serce ostatnio już ogłowiłem, no bo jakoś się nie chcą za bardzo te pomidory dojrzewać, więc mam nadzieję, że dzięki temu będą szybciej. Ogłowić też chcę troszeczkę tą paprykę, no bo jest też jej sporo, ale w sumie cała zielona. No i ogólnie widać, jaka dżungla się tutaj zrobiła. Ta dynia, którą wsadziłem w miejsce winorośli, która przemarzła. Jak się okazało, w międzyczasie winorośl odbiła i teraz konkurują ze sobą. O, już nawet taka spora dyńka. No tu jest nawadnianie. I dzięki tej rurce z nawadnianiem, no wszystko rośnie jak szalone. Zresztą widać, rurka idzie tak, tu w truskawki, które też pasowałoby troszeczkę przeplewić. No i jeszcze tam, gdzie papryka. Także ten gąszcz pasowałoby dzisiaj też ogarnąć. To kawałeczek ogarnięty, kawałeczek tej dżungli, no bo tego zarośniętego już nie ruszam. Tu w zasadzie po szyję, ale tutaj już nic zresztą nie rośnie. Tu gdzie jeszcze jakieś warzywka są, to ogarnąłem. Jeszcze kilka ogóreczków wpadło, jakaś cebulka przypadkowo się wyrwała, marchewka. No i pozbierałem też nasiona cebuli siedmiolatki. Ogarnięte tak jak widać. No ogórki to z nich już bardzo nic nie będzie, ale w tych ogórkach to oprócz tego pomidorka, które dojrzałem jeszcze kiedyś, o już nawet ma malutką zawiązkę, to w cukinii, której trochę liście poprzecinałem, zresztą widać ile tej cukinii tu zawiązek jest, też są pomidorki samosiejki i chyba koktajlowe, bo już malutkie odstają, także tutaj też zaraz poleci jakiś palik, przyjrzę się też czy nie ma żadnej cukinii do zabrania. O, w sumie taką, tu już można je zabrać, akurat do usmażenia w takie krążki fajne w panierce. No i cóż, kupa po prostu chwastów. Teraz jeszcze podlać na szybko tu pomidory. No i mam nadzieję, że jakoś ta choroba je ominie. No wczoraj popryskane i oby tak naprawdę wytrzymały. Zobaczymy. Za kilka dni przyjadę. Najwyżej znowu prysnę, jeżeli będzie taka potrzeba. Bo niektóre pomidorki naprawdę fajne. Ok, tu tyle. Idę jeszcze tam, jak wspominałem. Całkiem zapomniałem, że tu mam jeszcze na końcu 2 krzaczki pomidorów. I w sumie tak to było zawalone i te dynie, które tu rosną, zawaliły się na te krzaczki i w ogóle one były za gęste. Teraz przerzedziłem, będą miały troszeczkę słońca, więc mam nadzieję, że będą się dojrzewały. Tych nie pryskam, akurat będą takie 2, gdzie myślę, że w odstępie dosyć sporym od tamtych wszystkich krzaków, więc tu może choroba nie dotrze. Nie chce mi się już po prostu dla 2 krzaczków też rozrabiać tej chemii. A takie myślę, że próbne pomidorki, po prostu bez pryskania. Zobaczymy jak się zachowają. Ok, lecę dalej, bo na pewno dzisiaj tego nie skończę, no ale przynajmniej, żeby cokolwiek to poprzerywać. A tu patrzcie jaki pomocnik, trochę nie w tą stronę tego kija ciągnie, no ale 2 metry kija, a daje radę. Dawaj wariaczku, będziemy to teraz wbijać. Raz, 2 i zrobił się ciemny wieczór. Po 21, no i praktycznie robi się noc. Dzień już coraz krótszy, a szczególnie jak pochmurny jest wieczór. Finalnie deszczu nie było. No ja niestety nie zdążyłem wszystkiego co chciałem zrobić. Długo mi się dzisiaj zeszło z tym przebijaniem ściany. Nawet nie myślałem, że to będzie aż tak długo. No i tu jestem troszeczkę w plecy. No ale troszeczkę też udało się ogarnąć tego ogródka. No miało być przebijanie ściany i pełne ogarnięcie ogródka. No ale tego się nie udało zrobić. Cóż, dokończę następnym razem. Jutro niedziela, ale patrzę w tej chwili na prognozę pogody i ma być cały dzień deszczowy, a największe opady rano, więc chyba nie ma sensu, żebym ja sobie tu na noc zostawał. Także zbieram się w drogę. Może przynajmniej dzięki temu będziecie mieli w końcu odcinek na bieżąco, a nie z opóźnieniem. Jeżeli uda mi się go jutro rano zmontować, to dam znać na końcu odcinka, czyli pewnie gdzieś w tym momencie, że to jest odcinek z wczoraj. Czyli tylko 1 dzień opóźnienia. Ok, dziękuję za obejrzenie. No i standardowo widzimy się następnym razem.